aim in coming to Tikocin was mixed. Um, I came both as the grandson of a woman who spent the first 14 years of her life in Tikocin. So a part of my family comes from Tikocin, and I was curious about that connection. And of course, I am an anthropologist, but I never really thought of this as an anthropological study. So there are two personas here, me as the grandson, me as a Jew, uh, and me as an anthropologist. And the one I have in a somewhat more emotional connection. I came to love Tikocin. I came to connect with it. It made me feel um, very much at home. I at last could say that here was a place that I came from, that my family came from. My grandmother talked about this place called Tiktin, you know, but I didn't know very much about it. Okay. Um, and then, of course, as an anthropologist, I have other kinds of questions. As soon as I got involved, I called in my anthropological way of thinking, and I went back and forth, as I say, throughout this project between these two selves. The first time I came to Tikocin, I was not sure what I would find. I knew um, that it had been half Jewish before the war. I knew that the Jews were killed during the war, that there were no Jews there any longer. Um, and that was chilling to me. I was very curious about what that meant, that half of a town could disappear and life goes on somehow. I also came to realize very quickly that there were very, very different perspectives on what Tikocin was in the past. Very different ideas of who the Jews were. And it's not just the difference between the way Jews and Poles thought about the Jews. There were great differences amongst the Jews, and there are differences amongst the Poles about the Jewish past. So there are many different so-called paths that were constructed. I would say I call it constructed by all these people about what Jewish life was like. And also, of course, you cannot talk about just Jews in a situation like this. There's also the Poles. Who were the Poles of the past? I limited my uh, inquiry, my questions, to the ways in which these people were presented, the Jews in particular, um, through the various and many um, public presentations, thinking of Tikocin as a kind of theater in a way, with all kinds of performances, memorial performances, visitations of Jewish, Israeli youth, ceremonies, and so forth. Um, um, and that and how all of this theater had symbolic meaning and complex symbolic meaning, and very often different meanings for different peoples. These symbols of Jewishness or of Polishness or being a Jew, being a Pole, are not just cognitive things. They're not just statements of who Jews, what people thought Jews were or Poles were. Um, they're also very evocative. They're also emotional latent. There's that side to symbols. So they became their most significant others in sociological terms. Certainly in a town like Tikocin, half and half, the Jews and the Poles were the most significant
others. Of course, amongst them, there are also, amongst the Jews, there were significant others. I mean, the Hasidic Jews and in the 19th century and the Zionist Jews were not the same Jews, or the Bundist Jews were not the same Jews, and they also were others, significant others to each other, or could be. So it's not just a matter, it's never just a matter of Poles versus Jews. More complicated. The synagogue, obviously a major symbol of Jewish life, besides being a synagogue, or now it's not a synagogue, now it's a museum, but it looks like a synagogue and was a synagogue, so it still carries that character and the emotionality that's associated with being, for many Jews, it still carries an emotional quality that's very profound. It doesn't carry, I mean, I haven't interviewed people, so I can't say, but I would imagine it doesn't carry that same emotionality for Polish people in the town. It's the building where the Jews once held their services, religious services. There's a question in people's minds, in many Jews' minds, about who owns the synagogue. Well, it's now owned by the Polish state, as far as I understand, or maybe I'm wrong, but it's not owned by the Jewish community. It's not functioning as a synagogue. Po zagładzie Żydów pół Tykocina, może i więcej, opustoszało kompletnie. I trudno to sobie wyobrazić, jak to wyglądało, że nagle domy z całym wyposażeniem, całe obejścia z inwentarzem zostały bez właścicieli. Prawdę mówiąc, to było dla mnie coś takiego intrygującego niesłychanie, bo ja we wczesnym dzieciństwie już spotykałam się właśnie z na przykład wnętrza domów. To było coś takiego, co mnie intrygowało, a ponieważ to były takie czasy, lata 50., kiedy było w Tykocinie bardzo dużo dzieci, miałam dużo koleżanek na placu Czarnieckiego i niektóre domy tutaj wydawały mi się inne, właśnie te domy, gdzie mieszkały te koleżanki, z którymi bawiłam się, które odwiedzałam często w ich domach. Nikt nic nie mówił o tym, że to były domy kiedyś zamieszkałe przez innych ludzi, zupełnie. W Tykocinie było takie słowo pustki, to znaczy część domu, w którym nic nie było. W którym nic nie było, były gołe ściany, nie było podłóg, podłogi były zerwane i to słowo wypowiadało się z takim niepokojem i trochę grozą, prawdę mówiąc. Takie pustki budziły taki niepokój, zwłaszcza u dzieci. I myśmy tam zaglądały do tych pustek, ale zaraz cofałyśmy się, to znaczy nie penetrowałyśmy ich. To tak odsuwało po prostu, odsuwało od wnętrza. To wnętrze czymś emanowało niezwykłym. Mówiłam o tym, że te domy od dzieciństwa mnie jakoś intrygowały przez taką swoją tajemniczość i przeszłość niewiadomą, że zdawałam sobie sprawę, że czegoś nie wiem o nich, że nie wiem o nich. I to mnie fascynowało i właściwie to zainteresowanie domami drewnianymi no tak się rozwijało z czasem coraz bardziej, tym bardziej, że sama urodziłam się w drewnianym domu, więc czuję tego ducha, czuję
właściwie każde miejsce jest dla mnie ważne w takim domu. Każde miejsce, gdzie stoi jakiś mebel, każde miejsce służy do czegoś innego. Wszystko do czegoś służy. Komuś służy ludziom. Wszędzie są ślady ludzkie. Klamki są powycierane, podłogi schodzone, tak samo progi. I to, że to jest ludzkie właśnie, to na mnie robiło takie niesamowite wrażenie w miejscach, gdzie te ślady były, a nie było ludzi. Dlatego te domy drewniane, domy żydowskie, no domy nie tylko żydowskie, ale żydowskie szczególnie są dla mnie czymś, czego nigdy nie poznam do końca, zdaję sobie sprawę i zdaję sobie sprawę z braku. Mam takie poczucie braku. Czasami nie znam nazwisk. W Tykocinie nie wiadomo, kto był właścicielem tych domów drewnianych. Bardzo trudno jest dowiedzieć się, bo po prostu dokumenty, które powinny zawierać na przykład jakieś wykazy zrobione zaraz po wojnie mienia pożydowskiego, nie zawierają w ogóle nazwisk właścicieli. Jest wymieniony tylko dom, czy to jest informacja, że jest drewniany, czy murowany, jaką ma wartość, natomiast adnotacje tam są wszędzie: Żyd nie żyje albo Żyd wyjechał. I brakuje tych nazwisk po prostu. No sporadycznie udaje się komuś coś przypomnieć. No i ci świadkowie, którzy należeli te przedmioty, tak jak ten mlecznik, którzy nosiły odciski, ślady żydowskich dłoni, były dla kogoś ważne, no są dla mnie tak samo ważne. Są dla mnie bardzo cenne, tak samo jak i moje domowe pamiątki, jak i moje jakieś serwisy przedwojenne mojej babci, czy jakieś meble, czy jakieś krzesło. No one są dla mnie takie bliskie jakieś. Talerz sederowy przechowany był w naszej szafie od lat 60. Włożyła go tam mama, Alicja Matusiewicz. Kiedy któregoś dnia, idąc wzdłuż ulicy, na podwórku u sąsiadki zobaczyła go. Był w strasznym stanie, zabrudzony i sąsiadka karmiła z niego kury. No mama zatrzymała się i po prostu oniemiała i zaproponowała tej pani, że podaruje jej za ten talerz krzesło kuchenne, bo właśnie kupiliśmy komplet krzeseł do kuchni, jedno było niepotrzebne. No i ta sąsiadka zgodziła się. Właśnie w szafie naszej paradnej, między kropidłem i jakimiś serwetami i świecą gromniczną. No i jest przechowywany jako cenny bardzo przedmiot. No taki przedmiot, który niestety nie może nam nic o sobie opowiedzieć. I to jest takie smutne, że dla kogoś był on na pewno jakąś bardzo cenną pamiątką. Był używany podczas świąt, podczas święta Paschy. Niestety nie może nam nic więcej powiedzieć, ale dobrze, że ocalał i że jest. To jest książeczka do nabożeństwa mojej kuzynki, Alinki Dąbrowskiej, która trafiła do nas po jej śmierci. Niezwykła książeczka.
ponieważ widać, że była bardzo używana, bo jest w takim niezbyt dobrym stanie. I tutaj są zakładki na oznaczenie poszczególnych modlitw. Modlitwa do Najświętszej Panny, koronka do Boskiej Opatrzności. I tu zakładkami są przepustka niemiecka z 1944 roku. Na przejazd jakiś z Tykocina gdzieś tam do jakiejś miejscowości. Są też listy do mamy. Kochana mamo, jesteśmy zdrowi. I bardzo ciekawa zakładka to jest fragment żydowskiej gazety Hamizrahi. Jak tutaj się znalazła? Widać, że była wycięta z gazety i sklejona jeszcze. Sklejona. To mówi, myślę o takich relacjach polsko-żydowskich też. Prawdopodobnie w tą gazetę był zawinięty jakiś towar ze sklepu żydowskiego, ale też właśnie Alinka Dąbrowska nie przeszkadzało jej to, że to jest gazeta żydowska i żeby była zakładką w książeczce do nabożeństwa. Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny. I w momencie, kiedy pojawił się Alan, najpierw, bo go pierwszego poznałam, nagle takie miałam wrażenie, że coś ożyło. To tak jakby taka roślina czy drzewo, które już obumarło, nagle wypuściło taki zielony jakiś konar, jakąś zieloną gałąź. Że przecież to nie jest tak, że to już wszystko ma być zapomniane. No, że nagle jest jakaś szansa, żeby powrócić do tego, żeby ta ciągłość była nadal, została nawiązana. Że nie ma takiej przepaści pomiędzy przeszłością a teraźniejszością.